Witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy o niezwykle istotnym temacie, jakim jest aktualna sytuacja na polskim rynku nieruchomości, bo wbrew pozorom dzieje się, oj dzieje. Minęła już 1/8 kadencji Sejmu i minęło też prawie pół roku rządów nowej koalicji. Dlatego sądzę, że jest to idealny moment, aby podsumować, co się zmieniło, co nas czeka i jakie są prognozy na przyszłość. W dzisiejszym odcinku skupimy się na kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, zmiany w prawie dotyczące obrotu nieruchomościami wprowadzane przez nową koalicję. Omówimy najnowsze regulacje, jakie pojawiły się na horyzoncie i jak mogą one wpłynąć na rynek nieruchomości. Po drugie, zmiany w prawie Unii Europejskiej i ich wpływ na ceny nieruchomości. Przyjrzymy się, jakie nowe dyrektywy i regulacje z Brukseli mogą wpłynąć na polski rynek mieszkań i jakie są ich konsekwencje. Po trzecie, jakie są zaniechania rządu? Omówimy, czego nowa koalicja jeszcze nie zdążyła zrobić, jakie obietnice wyborcze pozostały niespełnione i jakie mogą być tego skutki. Jedne mogą być pewnie dobre, inne złe. O tym podyskutujemy. Po czwarte, jaka jest sytuacja w budownictwie mieszkaniowym? Zbadamy, jak wygląda aktualny stan budownictwa w Polsce, jakie są trendy i jakie wyzwania stoją przed deweloperami i inwestorami. Po piąte, kredyty mieszkaniowe. Przyjrzymy się aktualnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych, jakie są warunki, jakie zmiany wprowadzone oraz co przewidują na przyszłość eksperci. Po szóste, gospodarka i nastroje konsumenckie. Omówimy, jak ogólna sytuacja gospodarcza i nastroje konsumentów wpływają na rynek nieruchomości. Przyjrzymy się, jakie są prognozy ekonomiczne i jak mogą one wpłynąć na przyszłość rynku. A na koniec przeanalizuję, jak te wszystkie czynniki wpływają na aktualną ofertę cenową i czynsze na polskim rynku nieruchomości. Czy warto teraz kupować mieszkanie? A może lepiej poczekać? Tego dowiecie się w najbliższym odcinku. Zapraszam do oglądania. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. A jeżeli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach lub chcesz zobaczyć użyte w filmie wykresy lub tabele w formie statycznej, zajrzyj na stronę Symen24.pl. Od razu Wam powiem, że wymienione wcześniej kilka punktów to są sprawy, które przeplatają się ze sobą, więc stricte takiej wcześniej wymienionej kolejności nie będzie łatwo dochować i po prostu poruszę te tematy wtedy, kiedy będzie potrzeba o nich mówić. Zacząłem od tych zmian w prawie dotyczących obrotu nieruchomościami i to jest chyba najłatwiej. No bo jakie zmiany w prawie dotyczące obrotu nieruchomościami wprowadziła nowa koalicja? Celowo mówię nowa koalicja, nie rząd, bo to jest różnica. Jak na razie w zasadzie prawie żadnych. No, powiedzmy, gdzieś tam opóźniono wejście w życie rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Ale czy to jest dokonanie na miarę epokową? Niekoniecznie. Natomiast pamiętacie, jeszcze był taki minister Krzysztof Hetman, który zaczął swoją działalność od wielkiego szumu medialnego na temat programu Mieszkanie na Start, zwanego też przez niektórych kredytem 0%, chociaż on takim kredytem nie jest. No i co? Program ten spotkał się też z wielką krytyką w mediach i w zasadzie trzeba powiedzieć, ten program nie wszedł w życie i ta ustawa nie jest jeszcze obecnie procedowana, mimo że już były jakieś też pomysły na projekty tej ustawy, ale to ciągle mówimy o pomysłach. Natomiast do Sejmu trafił projekt ustawy zaproponowanej przez Lewicę. Ale czy ta ustawa zaproponowana przez Lewicę ma jakikolwiek sens? No, jest to ustawa, w której Lewica definiuje problem polskiego rynku nieruchomości, ich zdaniem największy, jaki stanowi działalność fliperska. I ta Lewica proponuje zmienić stawki podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczących umów sprzedaży nieruchomości. I też na przykład jeżeli jakieś mieszkanie będzie
sprzedawane przed upływem pierwszego roku od jego zakupu, no to trzeba będzie zapłacić 10% PCC. Jeżeli to będzie w drugim roku, to 6% PCC, jeżeli w trzecim roku, to 4% PCC. Przypomnę, że na dzień dzisiejszy stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy kupnie mieszkania, przy kupnie nieruchomości, generalnie rzecz biorąc, wynosi 2%. Dlaczego powiedziałem generalnie? Bo na przykład ktoś, kto kupuje swoje pierwsze mieszkanie, płaci 0%. To ja się pytam, jak Lewica chce pogodzić te 10% PCC dotyczące mieszkania, które jest zbywane przed upływem roku od chwili jego nabycia, z sytuacją, gdy ktoś, kto kupuje swoje pierwsze mieszkanie, jest zwolniony z PCC. Jak to ma będzie? Jak to ma być, szanowna Lewico? Fliperzy sprzedają mieszkania i bardzo często sprzedają mieszkania właśnie tym, którzy po raz pierwszy kupują mieszkanie. To jest ich pierwsze mieszkanie. Tak więc Lewica proponuje się zastanów. Po drugie, dlaczego osoba, która na przykład kupiła mieszkanie 3 lata temu, ale musi zmienić miejsce zamieszkania, albo musi ona po prostu kupić nowe mieszkanie, a to sprzedać, bo się na przykład rozwiodła. Dlaczego sprzedaż jej mieszkania ma być obciążony wyższą stawką podatku od czynności cywilnoprawnych, co w chytrym bardzo pomyśle Lewicy ma spowodować, że to mieszkanie będzie niby mniej atrakcyjne na rynku niż wszystkie inne mieszkania? Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego Lewica, walcząc z fliperami, wyszła na wojnę ze zwykłymi obywatelami, a jednocześnie ta wojna jest nieskuteczna. Nie chcę komentować dalej tego pomysłu Lewicy, no bo już na ten temat była audycja, nazwałem to działaniem Robin Hooda na rynku nieruchomości. Link zamieszczam Wam na dole do tej audycji. Po prostu zastanówmy się, czy to jest dobre rozwiązanie, czy ono w ogóle jest skuteczne, bo moim zdaniem to działanie jest tak samo pod publiczkę jak działania rządu PiS, który wprowadzał na przykład wyższą stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ktoś kupowałby już któreś tam 6. mieszkanie w jakiejś inwestycji. W tej samej inwestycji on mógł kupować mieszkania w różnych inwestycjach, wtedy nie płacił wyższego PCC, ale jeżeli w jednej, no to płacił podwyższone. Gdzie jest sens i logika tego rozwiązania? Trudno mi powiedzieć. Ja rozumiem, że władza chce na przykład ograniczyć działalność fliperską, ale może niech to robi mądrze, a może niech się zastanowi, czy działalność fliperska nie wiąże się z zapotrzebowaniem społecznym na takie usługi. Oczywiście podejrzewam też, że wielu Was zaraz powie, że fliperzy podnoszą ceny. No dobrze, to nie korzystajcie z ich usług. Po drugie, jakie są zmiany w prawie Unii Europejskiej? Jak one wpłyną na ceny nieruchomości? I to jest bardzo ciekawe, bo niewielu z Was zauważyło, że ten taki osławiony Zielony Ład niesie gdzieś tam ze sobą również dyrektywę EPBD, która została zmieniona i która wprowadza ostrzejsze wymagania co do energooszczędności budynków. Oczywiście ja popieram walkę o ochronę klimatu, ale robioną rozsądnie. Jeżeli narzuca się całej Europie dość szybkie podniesienie standardów, no to znaczy, że te prace zmierzające do podniesienia tych standardów będą się kumulowały w jednym czasie. A jak to wpłynie na koszty? Na przykład na koszty życia nawet w mieszkaniach. I powiem, że tutaj odezwali się mocno zarządcy nieruchomości, którzy podają oczywiście różne dane. Ja widziałem na przykład jeden z zarządców, akurat w jego przypadku, on na podstawie obliczeń na realnym swoim budynku stwierdził, że koszt wdrożenia dyrektywy tej dla budynku, którym zarządza dla wspólnoty 300 lokali, około 300 lokali, w jego przypadku akurat wyniesie 13 000 złotych za mieszkanie, licząc bez termodernizacji i bez wymiany okien. No to policzcie sobie, ile to może kosztować.
tak naprawdę to również dotyczy budowy nowych domów, w tym domów jednorodzinnych, które będą musiały spełniać wyższe standardy i jest to w zależności od projektu 100 tysięcy, troszeczkę mniej, albo troszeczkę, a czasami nawet znacznie więcej. Ja tutaj nie mogę podawać dokładnych liczb, bo zarówno w przypadku tej wspólnoty, jak i w przypadku budynków jednorodzinnych wiele też zależy od projektu i od obecnego stanu, ale to są potężne pieniądze, a w dodatku jeszcze, zgodnie z tym działaniem, z tym Zielonym Ładem, który namieszał całkowicie w cenach energii, wprowadzając jakieś dopłaty, limity, krótko mówiąc, spowodował, że te ceny energii mało mają wspólnego z rzeczywistymi kosztami jej wytworzenia, natomiast mają dużo wspólnego z tym, jakie jest w danej chwili widzimisię urzędników. I dlatego też inżynier dzisiaj projektujący instalację centralnego ogrzewania tak naprawdę nie do końca wie, co ma zaprojektować w budynku, który projektuje i co będzie dobre. Bo to, co jest dobre dziś, co się wydaje być dobre dziś, może być za chwilę złe, co powoduje oczywiście też pewien niepokój u kupujących, a w dodatku polski rząd przesunął termin wprowadzenia w Polsce klas literowych, oznaczeń literowych klas energetycznych budynku. W związku z tym tak naprawdę nadal nie wiemy, jak nasze budynki powinny wyglądać i czekamy, aż to rząd zrobi, mam nadzieję, jak najprędzej, chociaż podobno ma być jednak później. Co do zaniechań rządu, czy on coś zaniechał? Można powiedzieć, zaniechał wprowadzenia kredytu Mieszkanie na Start. Jedni są z tego zadowoleni, inni nie, to Wam pozostawiam ocenę. Dodam też, że jeżeli chodzi o te kredyty Mieszkanie na Start, to jest to taka dopiero mglista przyszłość, rząd hamletyzuje, ale nie wiem, czy żeście zauważyli, że program Bezpieczny Kredyt 2% wcale nie zszedł z rynku. On tylko został wstrzymany zgodnie z ustawą wprowadzoną za poprzedniej władzy, ponieważ przekroczono pewne limity zawarte w tej ustawie dotyczące pieniędzy, które należy wydać na ten program, bo zawarto tak naprawdę, licząc do kwietnia 2024, około 90 tysięcy umów. Dlaczego ja mówię do kwietnia? Bo jeszcze w kwietniu, jak podaje BIK, jeśli dobrze pamiętam, 536 umów zostało zawartych na podstawie przepisów o bezpiecznym kredycie 2%, a przypominam, że wstrzymanie wniosków nastąpiło zaraz na przełomie 2023-2024, czyli tyle miesięcy te umowy gdzieś tam były miętolone, rozpatrywane i załatwiane. Jeżeli się w ogóle patrzymy na te kredyty mieszkaniowe, to też warto się przyjrzeć na te wykresy, które Wam tutaj prezentuję, dotyczące liczby lub też kwot kredytów. I zauważcie, że widzimy oczywiście spadek liczby kredytów, spadek kwot kredytów udzielanych w pierwszych 4 miesiącach 2024 w porównaniu do tego, co było tam troszeczkę wcześniej, bo to rosło, a potem zaczęło spadać. Ale przyjrzyjcie się, że te liczby, zarówno kwot, jak i kredytów, są wyższe niż to, co było w porównywalnym okresie rok temu. A jeżeli chodzi o kwoty kredytów, to zauważcie, że ta liczba przekracza znacząco to, co było również w 2021 i w 2022, czyli kwotowo idziemy na rekord. Oczywiście to jest o tyle, powiedziałbym, łatwe w cudzysłowie, że te kredyty, te wysokie kredyty też nabijane są po prostu cenami mieszkań i naszym kredytowaniem. Jeżeli chodzi o liczby kredytów, to już tak to różowo nie jest. To przekroczenie jest tylko o 150% i w zasadzie jesteśmy bliscy poziomu maja 2022 roku.
To mniej więcej jest ten podobny szacunek. Jak to się będzie dalej zmieniało? No, trudno powiedzieć. Warto przy okazji spojrzeć się na nastroje konsumenckie, które generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, ostatnio według badań GUS-u spadają. One są w ogóle ujemne, ale też po takim okresie wzrostu nagle gdzieś tam zaczęły spadać i to zarówno ten wskaźnik bieżących, jak i wyprzedzający wskaźnik nastrojów konsumenckich. A jeżeli te nastroje konsumenckie są złe, no to znaczy, że niechętnie będziemy kupowali. Jak to wygląda jeszcze, jeżeli spojrzymy na inflację i tutaj już mamy nowy, pierwszy szacunkowy, taki szybki odczyt inflacji za maj i w zasadzie można powiedzieć, no dobrze, wzrosło, ale ta inflacja ciągle utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego. Jak ona się będzie zmieniać w przyszłości, wielu ekonomistów zapowiada, że będzie znowu rosła, co powoduje, że ludzie, którzy myślą na przykład o wzięciu kredytu, będą się zastanawiali, czy wziąć kredyt teraz, gdy te stopy procentowe są stosunkowo wysokie i rosnąca inflacja nie zapowiada, żeby te stopy miały spadać w przyszłości. No, tutaj zobaczymy, bo to jest oczywiście gra rynkowa. Warto też spojrzeć się jeszcze na sytuację na budowach, która, można powiedzieć, zmienia się dynamicznie i widzimy pewną ufność u deweloperów, którzy zaczynają więcej budów niż to było w poprzednim 12-miesięcznym okresie. Te rozpoczynane budowy, widzicie te kropkowaną linię, to jest właśnie linia rozpoczynanych budów i kolejne kolory kropek pokazują kolejne okresy 12-miesięczne, a na dole macie zaznaczone okresy od stycznia do grudnia w zasadzie poprzedniego roku. I widać, że zarówno projekty, jak i budowy rosną. No, to pokazuje, że deweloperzy są zainteresowani większą budową mieszkań, czyli optymizm. I to też sprowadza się do tego, że warto zastanowić się, jak wygląda sprzedaż u deweloperów. I tutaj może być dla niektórych zaskoczenie. Ja posłużę się danymi publikowanymi przez portal rynekpierwotny.pl, bo on po prostu bada rynek deweloperski. Nie on jeden bada, ale fajne dane czasami prezentuje. No i cóż oni pokazali? Na przykład to, jak zmienia się oferta mieszkań, liczba mieszkań w ofercie deweloperów na koniec miesiąca i porównując miesiące grudzień 2023 i kwiecień 2024. Dla Warszawy mamy plus 18, dla Krakowa plus 4, dla Wrocławia plus 38, dla Trójmiasta plus 28, w Łodzi tylko plus 2, ale tam była już dawno spora, można powiedzieć, podaż mieszkań. W Poznaniu plus 32, w aglomeracji katowickiej plus 14. A jak wygląda sprzedaż? No to w Warszawie sprzedaż mieszkań liczona marzec-kwiecień 2024, mieszkania sprzedane przez deweloperów w ciągu jednego miesiąca. Minus 22 w Warszawie, w Krakowie minus 13, we Wrocławiu tu wzrost plus 28, w Trójmieście minus 31, w Łodzi w ogóle dramat, minus 74, ale powiedziałem, że tam jest duża podaż mieszkań od dawnego czasu. W Poznaniu minus 12, w aglomeracji katowickiej minus 57. Oczywiście te jak gdyby zmiany liczone miesiąc do miesiąca, to trzeba tak traktować troszeczkę z przymrużeniem oka, bo zawsze jakiś miesiąc mógł wpłynąć, że było troszeczkę mniej, troszeczkę więcej, ale musimy się temu przyglądać, bo widzimy wyraźnie, że budowy są rozpoczynane, że jest więcej tych budów rozpoczynanych, tym samym rośnie podaż mieszkań na rynku pierwotnym, a kupowanie jest niechętne. W jakichś poprzednich audycjach mówiliśmy też o cenach i pokazywałem Wam ceny transakcyjne podawane według NBP za pierwszy kwartał 2024 i one w wielu miastach, w większości rosły, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Odsyłam do tej audycji, ale też musicie pamiętać, dlaczego one rosły. No bo jeżeli na przykład nagle
kupujący, na przykład na rynku pierwotnym, wybierają droższe mieszkania, bo są bogatszymi kupującymi, bo oni już nie czekają na jakiś kredyt taki z dopłatą, tylko po prostu stać ich na zakup, to oni często wybierają lepsze lokalizacje, tym samym droższe i mamy do czynienia z taką sytuacją, że transakcji może być mniej, a cena średnia transakcji będzie wyższa, bo po prostu inna klientela dokonuje zakupu. To samo dotyczy zresztą rynku wtórnego, ale na rynku wtórnym jeszcze można powiedzieć, dlaczego notujemy taki wzrost, bo o ile u deweloperów NBP liczy tak zwane kontrakty, czyli to, co się zawiera w miarę na bieżąco, to na rynku wtórnym liczy umowy sfinalizowane transakcją, czyli aktem notarialnym. A zobaczcie, ile kredytów, tych bezpiecznych kredytów było udzielanych jeszcze w styczniu, w lutym, w marcu i nawet w kwietniu. W kwietniu już malutko, ale nawet. I te wszystkie transakcje były transakcjami uzgodnionymi, ich cena była uzgodniona jeszcze w 2023 roku, w jego końcówce. Czyli ten raport o cenach transakcyjnych pokazuje nam stan umysłów kupujących i sprzedających, jaki obowiązywał w końcówce 2023 roku. Taka jest też prawda i o tym warto wiedzieć. Patrząc się na te wszystkie czynniki, czyli na w zasadzie bardzo ograniczoną działalność dotyczącą zmian w prawie i niewprowadzaniu przepisów, które istotnie zwiększyłyby możliwość budowania, jakieś pseudozmiany dotyczące podatku i walka z fliperami zupełnie nieistotna dla rynku nieruchomości tak naprawdę. Zmiany w EPBD, które podnoszą koszty budowy. Sytuację w budownictwie mieszkaniowym, która widać troszeczkę ożywiła się w stosunku do tego, co było, ale powiedziałbym tak ostrożnie, sytuacje w kredytach mieszkaniowych, które tak naprawdę czekają na kolejny zastrzyk, czyli mieszkanie na start, jak kania dżdżu tego czekają, i też gospodarka i nastroje konsumenckie, które są średnie, inflacja, powiedziałbym, na razie wygląda niby pięknie, ale zapowiedzi są nieoptymistyczne. Widzimy też wycofywanie się wielu zakładów produkcyjnych z Polski i przenoszenie się do Chin. Niemcy narzekają, że produkcja jest wynoszona z Niemiec na przykład do Polski, a Polacy narzekają, że z tych samych powodów, czyli wysokich cen energii, wysokich kosztów płacy, produkcja wynoszona jest z Polski do Chin. Może to nie jest jeszcze lawina, ale tak jest. Jak to wygląda i czy warto teraz kupować mieszkania, czy może lepiej poczekać? I znowu trudna odpowiedź, bo tak naprawdę zależy, w jakiej sytuacji jesteś ty. Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce kupować mieszkanie dla siebie, na swoje własne potrzeby życiowe, po to, żeby je zaspokoić, to powiem tak naprawdę, czekanie na jakiś super moment, żeby kupić mieszkanie i analizowanie rynku może się skończyć tym, że przez wiele lat będziesz obserwować wzrost cen nieruchomości i nie podejmować decyzji o kupnie. I przez ten czas będziesz gnieździć się w jakiejś klitce albo mieszkać z rodzicami, uparcie im na głowie żyjąc, dlatego tylko, że chcesz wybrać najlepszy moment do kupienia mieszkania. A potem, za ileś lat, gdy życie zmusi do sprzedaży mieszkania, a życie jest nieprzewidywalne, bo jak powiedziałem, dlaczego sprzedaję mieszkania? Bo zmienia nam się miejsce pracy, zmieniają się nam w ogóle poglądy na życie, zmienia nam się sytuacja rodzinna, żenimy się, rozwodzimy, rodzą się dzieci, ktoś tam umiera, różne rzeczy się dzieją w życiu, których się nie da przewidzieć. I będziesz wtedy chcieć sprzedać mieszkanie i odpowiedz sobie na pytanie, czy na przykład w sytuacji rozwodu i nienawiści do tego swojego partnera szczerej, będziesz chcieć dzielić z nim mieszkanie, czy z nią mieszkanie, tylko dlatego, żeby je sprzedać wtedy, kiedy będzie na górce, czy też sprzedaż w każdej dowolnej chwili rynkowej. Kupowanie na własne potrzeby mieszkaniowe i wyczekiwanie takie super okazji i czekanie latami zupełnie nie ma sensu po prostu. Kupuj wtedy, kiedy, to jest takie moje zdanie, kupuj wtedy, kiedy potrzebujesz, bo tutaj trzeba podchodzić troszeczkę inaczej niż z myślą, jak zarobić na tym mieszkaniu. Natomiast jeżeli kupujesz inwestycyjnie, no to warto analizować już ten rynek i w innych naszych audycjach też podkreślałem wielokrotnie.
że tych czynników wpływających na rynek jest wiele. Na przykład demografia, ale to nie tylko ta jako urodzenia czy też śmierci, która w całej Polsce w ogóle ma mieć podobno bilans ujemny, ale także migracja. I też ta migracja ludności, nie tylko imigracja do Polski, jakichś przybyszy spoza Polski, cudzoziemców, i nie tylko emigracja z Polski Polaków, ale też ruchy wewnętrzne, przenoszenie się z jednych miejscowości do drugich, bo jedne są rozpoznawane jako bardziej perspektywiczne. Dlaczego jakaś miejscowość jest bardziej perspektywiczna? Bardzo często dlatego, że jest tam praca, że tam się wygodniej żyje, co oznacza, że jedne miejscowości będą traciły swoją ludność, a drugie będą zyskiwać, co oznacza, że w jednych mogą na przykład nieruchomości rosnąć, a w drugich mogą one tanieć. Zauważ też, że deweloperzy właśnie koncentrują się na tych rynkach, w których jest największa sprzedaż, największe zainteresowanie kupnem, największe parcie. Nie budują tam, gdzie ludzie się wynoszą, bo po co by tam mieli budować? Kolejnym czynnikiem, jeżeli kupujesz inwestycyjnie, to patrz się na to, czy na tym mieszkaniu można zarobić wynajmując, jaki jest ROI i zauważ, że nie zawsze ten zwrot zainwestowanego kapitału dobry jest w tych najdroższych miastach, najbardziej popularnych. Jeżeli przyjrzysz się uważnie, to może się okazać, że w tych właśnie miastach mniejszych, nie chcę powiedzieć gorszych, ale mniej popularnych, tak użyjmy takiego określenia, zwrot z inwestycji w wynajem jest znacznie lepszy. A w dodatku jeszcze pieniądze, które musisz zainwestować w jedno mieszkanie w Warszawie, pozwalają Ci w takim miejscu, gdzie masz lepszy zwrot z inwestycji, kupić 2 albo 3 mieszkania. Czyli działać będziesz z zasadą nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, co zapewnia Ci jakąś elastyczność. Musisz też pamiętać o tym, że nasz rząd, nasza koalicja dużo obiecuje, dużo mówi o budownictwie takim społecznym, nie chcę powiedzieć komunalnym, bo to nie dokładnie o to chodzi, ale powiedzmy tego typu, budowanie tanich mieszkań pod tani wynajem. To jest jeden z poglądów jednego z koalicjantów tej koalicji i może on w pewnym momencie stać się popularny. Na razie 1/8 kadencji za nami, nic się nie stało, ale zawsze może się stać. Pytanie, czy ten program będzie uruchomiony, czy będzie taką tylko pogadanką, o której mówimy i politycy niektórzy uważają, chyba tak budują swoje podejście do życia, że jak dużo mówią o jakiś temat, to potem myślą, że ludzie w to uwierzą, że to już jest. Ale jeżeli by takie budownictwo weszło, no to faktycznie mogłoby stanowić konkurencję dla tych, którzy chcą zarabiać na wynajmowaniu mieszkań. Przypominam też, że nie ma chyba żadnych pomysłów, a przynajmniej nie ma takich głośnych pomysłów, którymi warto by się w ogóle zainteresować, dotyczących zmian w ustawie o prawach lokatorów, która blokuje wynajem, możliwości wynajmu i ona może chroni lokatorów, ale też, szczerze mówiąc, ta ochrona czasami bokiem mi wychodzi, bo po prostu jest mniej odważnych do rzucania swoich mieszkań na rynek wynajmu. Mniejsza podaż, wyższa cena. Tak to też wygląda i o tym trzeba pamiętać. Na razie nie widzę nikogo, kto by chciał podjąć ten temat na poważnie, tak samo jak nie widzę nikogo, kto by chciał podjąć na poważnie temat zmiany podatków, opłat związanych z obrotem nieruchomościami, z posiadaniem nieruchomości na taki bardziej proinwestycyjny. Nie widzę też jakiejś odwagi wielkiej w likwidowaniu barier wynikających z planowania przestrzennego, to znaczy jest oczywiście wielka rewolucja w planowaniu przestrzennym, uchwalona w zeszłym roku, ale taka troszeczkę nie do końca. Też czekamy na te rozporządzenia. Ciągle czekamy na wprowadzenie oznaczeń literowych klas energetycznych, bo to nam też powie, jakie nieruchomości mamy kupować, jakich nie kupować, jak to będzie z tymi remontami. Dodatkowo jest bardzo ciekawe, jak to będzie w Unii Europejskiej dalej się rozwijała sprawa Zielonego Ładu i czy w takim kontekście obrony przed zagrożeniem ze wschodu i pieniędzy potrzebnych na obronę, pieniędzy potrzebnych według Unii na różne programy socjalne, to jeszcze akurat ten program
zielonej energii, zielonego ładu będzie bardziej dla Unii taki priorytetowy niż program obrony granic, obrony przed zagrożeniem. Ja nie wiem, jak będzie. Zobaczymy, kto tam, jaka opcja będzie zwyciężać. No cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj ten kanał. Napisz nam w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Bardzo zachęcam do wspierania nas, bo wspierający po pierwsze dostają więcej, ale też mamy dzięki temu zachętę do robienia kolejnych audycji, a to jest przecież sporo czasu i nakładu na produkowanie tych audycji. A jeżeli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, to skorzystaj na przykład z kursów online zamieszczonych na stronie syben24.pl. Tam też, na tej samej stronie, znajdziesz tę, ale też inne audycje, które są na YouTubie, z wykresami, z tabelami, z dodatkowymi informacjami, zamieszczone w formie statycznej, łatwiejszej czasami do przetrawienia, do przeanalizowania, niż to, co miga na ekranie filmu, który jest zamieszczony w internecie. Cześć, trzymajcie się.